dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To chyba nie dzieje się naprawdę, nie uwierzycie. Wreszcie odcinek. Wreszcie odcinek i odpowiedź na pytanie, które bardzo często mi zadajecie. I odcinek, który już od dawna zapowiadam, obiecuję, a cały czas nie wychodzi. No i dzisiaj mam nadzieję wyjdzie. O, zaczyna się podjazd. Będzie zadyszka. Odpowiedź na pytanie, jaki napęd do gravela, a raczej jaki napęd ja mam w gravelu i może jaki sprawdziłby się i Wam. Trochę się zdyszałam i na razie okoliczności nie sprzyjają nagrywaniu, więc myślę, że wyjadę trochę poza miasto. A dzisiaj nagrywka z Katowic, dawno nie było. Wyjadę trochę poza miasto i myślę, że coś Wam poopowiadam. Robiłam wczoraj notatki do tego odcinka i w zasadzie wyszedł pełnowymiarowy artykuł, więc pewnie też będzie na blogu wszystko dokładnie, fajnie opisane. No a na razie zapraszam na krótką przejażdżkę po Katowicach. Niestety trochę wieje dzisiaj, a moje koty na GoPro dogorywają, więc z góry Was przepraszam, jeżeli wrażenia słuchowe z tego odcinka nie będą do końca idealne. Mam nadzieję, że się uda to wyciszyć i wygłuszyć. No i co? No, generalnie to czy jeden, czy dwa blaty z przodu to jest podstawowe pytanie, które zadaje sobie każdy, kto decyduje się na zakup gravela i nie do końca jeszcze wie, czego chce, czego potrzebuje, bo to, czy wybierzecie jeden czy dwa blaty, będzie miało niebagatelne znaczenie na odczucia z Waszej jazdy i to, jak będziecie czuć się na rowerze, masło maślane. A to, które rozwiązanie dla Was będzie optymalne, zależy od szeregu czynników. Przede wszystkim od tego, gdzie mieszkacie i gdzie jeździcie, jaki to jest teren, czy to jest teren górzysty, czy to jest teren płaski. Od tego, czy się ścigacie, czy wybieracie turystykę. Od tego, czy patrzycie w cyferki, liczycie swoje waty, kilometry, prędkości, nie wiem, co tam jeszcze można liczyć. To też będzie decydowało o tym, jaki napęd wybierzecie. W większości przypadków wszystko będzie się rozbijało o zakres przełożeń i stopniowanie. Zakres przełożeń, czyli o to, jakie macie najsłabsze i najmocniejsze, najtrudniejsze przełożenie w rowerze. Natomiast stopniowanie to różnica w ilości zębów na poszczególnych koronkach z tyłu w kasecie. Ale żeby to wytłumaczyć dokładniej i żeby się skupić nad tym, to chyba jednak potrzebuję się zatrzymać. Dajcie mi chwilę. A więc, proszę Państwa, zakres. Zakres mówi nam o tym, jakie mamy najłatwiejsze i najtrudniejsze przełożenie w naszym rowerze. Wpływ na to mają koronki, ma wielkość koronek, ilość zębów, które są z tyłu, zarówno na kasecie, jak i z przodu na korbie, na blacie korby. No i to decyduje o tym, jak łatwo nam się będzie podjeżdżać, albo jak trudno nam się będzie podjeżdżać, jeżeli będziemy mieć źle dopasowany do siebie napęd, i jak szybko będziemy w stanie zjeżdżać, czy będziemy w stanie na płaskim osiągać wysokie prędkości, czy będziemy mogli dokręcać na zjazdach, bo jeżeli będziemy mieć również źle dopasowany napęd, to na zjazdach wielkość zębatki będzie miała znaczenie, że na przykład nie będziemy mogli tak szybko dokręcić, nie będziemy mogli się rozpędzić, tak jak nasi znajomi, nasi koledzy, koleżanki, którzy z nami jadą. No i kiedyś było tak, że jak były napędy 10-11 rzędowe, to generalnie, jeżeli z przodu miało się dwa blaty, to oczywiście ten zakres przełożeń największego i najmniejszego był
większy niż jeżeli mieliśmy jeden blat. Natomiast sytuacja diametralnie zmieniła się w momencie, kiedy pojawiły się napędy 12, a nawet 13-rzędowe, a także możliwość kombinowania i mieszania, możliwość zrobienia tak zwanego maleta, czyli zestawienia ze sobą szosowych, gravelowych klamkomanetek, a z tyłu wrzucenia kasety i przerzutki MTB. No i taka ciekawostka, że tak naprawdę teraz, w dzisiejszych czasach, mamy tak, że większy zakres możemy uzyskać mając jeden blat z przodu, a nie dwa. Taka dość dziwna sytuacja. I ja właśnie w moim rowerze mam tego typu napęd, pomieszany, szosowo-gravelowo-MTB-owy z kasetą i przerzutką MTB, ale na razie nie o tym będę mówić w dalszej części tego odcinka. Na razie o tym, jak jest prawilnie, czyli jak jest w napędach dedykowanych gravelom. I tu w przypadku napędów jednorzędowych u SRAMa mamy tego SRAMa Explore, czyli tam jest kaseta 1044, dzięki czemu uzyskujemy zakres 440%. To jest dość mało. W przypadku Shimano GRX-a nowego mamy już trochę lepiej, nawet bym powiedziała dużo lepiej, bo mamy 510%, ponieważ tam jest kaseta 1051. I właśnie tu jest ta ciekawostka, że w przypadku dwurzędowych napędów, w przypadku SRAMa jest dużo lepiej, ponieważ mamy dwublatowego Force'a. Ja miałam w tym rowerze tego Force'a i on ma bodajże zakres 500, natomiast dwublatowy GRX Shimano z przodu z tarczami 48-31, a z tyłu z kasetą 11-36 ma tylko 503%, czyli dwublatowy napęd wcale tak naprawdę nie daje nam większego zakresu. I tu chyba wszystko się wali. Dla mnie to jest podstawowy argument, który niestety został już złamany. Podstawowy argument zwolenników dwóch blatów. Także obalam ten argument. Jeden blat bardzo często daje nam możliwość dużo większego zakresu. Patrzcie, jakie mi tu kaczki przypłynęły. Kacza rodzina. Wracając do napędu, myślę, że jeszcze dla jasności sytuacji warto byłoby powiedzieć, jak liczy się taki zakres. W przypadku napędów jednorzędowych to jest całkiem prosta sprawa, ponieważ bierzemy sobie kasetę, sprawdzamy, jaka jest liczba zębów na najwyższej zębatce i jaka jest na najniższej, i to dzielimy. Czyli jak mamy takiego SRAMa Explore, czyli mamy 44 przez 10, wychodzi nam 4,4 i robimy to jeszcze razy 100%. No i wychodzi nam 440%. W przypadku napędu dwurzędowego to już jest troszkę trudniejsze, dwublatowego, ponieważ musimy najpierw podzielić liczbę zębów największej zębatki z przodu przez liczbę zębów najmniejszej zębatki z przodu. Wychodzi nam jakaś liczba. Do tego dzielimy znowu kasetę, największa zębatka przez najmniejszą zębatkę. To ze sobą mnożymy i robimy razy 100%. I też wychodzi nam zakres. Dajcie znać, czy udało Wam się policzyć, jaki macie zakres w Waszych rowerach. I napiszcie, jaki macie ten zakres. 12 seconds later. Jak tam policzone? Mam nadzieję, że tak. Wpisane w komentarze? Mam nadzieję, że tak. Druga rzecz. Pierwszy to zakres, czyli ilość, rozpiętość tych biegów, jakie mamy. To będzie bezpośrednio skorelowane z tym, jakie jest stopniowanie, czyli jakie są poszczególne różnice między ilością zębów na kolejnych zębatkach z tyłu kasety. To będzie przede wszystkim bardzo mocno związane z tym, jak będziemy pedałować, jaką będziemy mogli osiągać kadencję przy danej prędkości, jakie będą zmiany tej kadencji, jakie będą przeskoki. Czasami może być tak, że jeżeli jedziemy jakiś podjazd, jedziemy pod górkę, jest nam coraz trudniej, to oczywiście redukujemy sobie te biegi, no i jest nam coraz łatwiej, ale czasami te skoki, te różnice między jedną a drugą zębatką są takie, że na jednej jedzie nam się już ciężko, a na drugiej jednak jedzie nam się za lekko. No i wtedy to oznacza, że te stopniowanie jest za szerokie, jest za mało gęste, brakuje nam tych biegów pomiędzy. Tak będzie się działo bardzo często na wyścigach, kiedy będziemy musieli dopasowywać odpowiednio naszą kadencję do prędkości, do danego podjazdu. Tak będzie się działo w momentach, kiedy jeździmy w jakichś grupach, kiedy musimy dopasować się do tempa jazdy, do szybkości, żeby nam się wygodnie jeździło. W jakich jeszcze sytuacjach ten stopniowanie ma znaczenie?
Pewnie też i na zjazdach, gdzie czasami będziemy chcieli dokręcać i nie będziemy już na jednym przełożeniu, będzie nam się za szybko kręcić, a na drugim znowu będzie nam za ciężko. I jak pewnie się już domyślacie, w przypadku napędów z jednym blatem z przodu, te stopniowanie będzie trochę, rozpiętość tej kasety jest większa, więc to stopniowanie jest trochę rzadsze, tak można by powiedzieć, czyli te odstępy, różnice między poszczególnymi koronkami będą trochę większe, natomiast w przypadku napędów dwurzędowych, dwublatowych, z tyłu kaseta będzie zestopniowana jak gdyby ciaśniej, czyli te przeskoki między poszczególnymi biegami będą odczuwalne trochę mniej, będą odczuwane delikatniej. Gdzie to się przydaje? Przede wszystkim w treningach, kiedy musicie trenować według zadanej mocy, musicie trenować według zadanej kadencji. Przede wszystkim takie ciasne zestopniowanie, gęste zestopniowanie będzie przydawać się osobom, które jeżdżą na jakieś ustawki, jeżdżą dużo w grupie i będą musiały dostosować swoją prędkość, tempo do jazdy innych. Pewnie będzie to też miało bardzo duże znaczenie i przyda się na wyścigach, gdzie też jednak ta płynność kadencji, płynność pedałowania ma znaczenie. W przypadku tego, jeżeli jeździcie turystycznie, jeżeli jeździcie jakieś bikepackingi, jeżeli jeździcie no nie z nastawieniem na wynik, raczej to stopniowanie nie będzie dla Was aż tak ważne. Pewnie będzie w pewnych momentach odczuwalne, natomiast dla mnie plusy, które daje napęd jednorzędowy i jednoblatowy z przodu, na pewno przerasta te minusy, które czasami odczuwam w związku z tym właśnie trochę słabszym zestopniowaniem kasety. Ale się rozgadałam. Mam nadzieję, że wszystko na razie jest dla Was jasne. Chyba przejadę się kilka kilometrów, zwilżę usta, ponieważ aż zaschło mi w gardle i zaraz wracamy do tematu, jaki napęd ja mam, jaką kombinację, no i może jaki byłby fajny dla Was. Coś chyba nie pojeżdżę dzisiaj za wiele. Nie wzięłam kurtki, a zaczyna padać. Ach, kolarzowi zawsze deszcz i wiatr w oczy. Wiatr w GoPro, deszcz w okulary. Może to jednak znak, że trzeba szybko nakręcić ten odcinek i jechać do domu albo na jakąś kawkę. Jaki napęd dla Was? W związku z moimi wcześniejszymi wywodami. Poczekajcie, usadowię ten rower gdzieś tutaj. Oczywiście nie są to stojaki na gravele, więc nie wiem, czy mi się to uda. Ach, przy hasioku. Wiecie, co to jest hasiok? Piszcie w komentarzach, a za chwilę Wam pokażę. No tak, nabijajcie mi lajki, komentarze. To wszystko się liczy, niestety. Ja tu dla Was moknę, produkuję się, więc chociaż rzućcie tą łapeczkę. Jaki napęd dla Was? Ano taki, jaki najbardziej będzie pasował do Waszego stylu jazdy. Jak się ścigacie, jak patrzycie na waty, jak jeździcie w grupach, jak jeździcie w ustawkach, jeśli wywozicie się z szosy, to najprawdopodobniej wybierzecie sobie napęd z 2 blatami z przodu, ponieważ to stopniowanie z tyłu będzie dla Was bardziej komfortowe i będzie Wam dawało pewnie większą przyjemność z jazdy, większe możliwości, większe, nie wiem, doznania lepsze. Natomiast jeżeli jeździcie turystycznie, ścigacie się okazjonalnie, nie jeździcie na jakichś watach, nie musicie tam nie wiadomo jakiej kadencji utrzymywać, śpik z nosa. Znowu, zimno dzisiaj jest, to już znowu leci. No to wtedy 1 blat. Ja jestem zwolenniczką 1 blatu i będę się tego trzymać, ponieważ uważam, że tak naprawdę nie ma realnych plusów, takich dla mnie korzyści, które przemawiałyby za 2 blatami. Hasiok. Hasiok, czyli śmietnik. Śmietnik po śląsku. No i ja miałam w tym rowerze początkowo napęd dwurzędowy z przodu, 2 blaty z przodu, z tyłu 12.
ale nie lubię przerzucać tej przerzutki, nie lubię się zastanawiać jak to, kiedy to, w którym momencie, nie lubię redukować. Jasne, w Stramie AXS mogę sobie włączyć takie automatyczne tryby, które będą same decydować za mnie, ale ja nie lubię, nie podoba mi się to i może to jest dobry moment do przejścia do plusów i minusów napędów jednoblatowych i dwublatowych. Przede wszystkim jeden blat, minimalizm, prostota, czystość. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. No ładnie wygląda, nie ma tu nic, nie ma tu wielu zakamarków. Po drugie, łatwo się to czyści. Napęd taki bez problemu. Idziemy na myjnię, bierzemy szczoteczkę, wiadro, psikamy, czyścimy. A w napędzie dwublatowym, o Jezus Maria, co tam musisz się nakombinować, żeby to wszystko wyczyścić? Nie podoba mi się to. Druga rzecz, prostota. Prostota działania. Nie musisz się zastanawiać, tak jak już przed chwilą powiedziałam. Zmienianie przerzutek, przednia, kiedy z dużej tarczy na małą, z małej na dużą. Nie lubię tego. Wolę mieć z przodu jeden blat, wtedy z tyłu lecę albo w górę kasety, albo lecę w dół. Zero myślenia. No cóż, taki mam już świat. Ja preferuję zero myślenia. Jak już mi się kończy kaseta, no to co? Nic więcej nie zrobię. Trzeba zejść z roweru. Jak znowu w dół się skończy, no to już więcej nie dokręcę. Ale tak, to poruszam się tylko albo łatwiej, albo trudniej i nie muszę kombinować, jakie tam ustawienia tych biegów chcę. Kolejny argument dla mnie zasadniczy. Mniej elementów do zepsucia. No, umówmy się, że przednia przerzutka to jest zawsze jakiś dodatkowy moment, w którym może się coś podziać, może się coś popsuć, może się coś zerwać. Nie wiem, dawno jej nie miałam, więc na szczęście takie rzeczy mi się nie dzieją. Mając przednią przerzutkę również musimy być świadomi tego, że czasami i tutaj w Devote mam dokładnie tak, że jak mam przednią przerzutkę, to mogę włożyć tylko określony rodzaj, określoną szerokość opon. To jest ograniczenie. Tutaj luz, mając tutaj pusto, ograniczeniem jest tak naprawdę tylko rama. Nie mając przedniej przerzutki, nie mam linek dodatkowych, nie mam pancerzy, nie mam niczego, co może się zatrzeć. Mając napęd jednoblatowy również nie muszę się martwić tak bardzo w jeździe w błocie. To dużo lepiej działa w błocie, dużo lepiej działa w momencie jakichś gorszych, trudniejszych warunków atmosferycznych, jeździe po chaszczach, po gąszczach, jakiś, nie wiem, po Pachulszczyźnie na przykład, tak? To jest też dla mnie bardzo ważna sprawa i nawet miałam tak, że na wcześniejszym tym napędzie, zanim jeszcze sobie nie zmieniłam na jeden z przodu, to jeździłam przez miesiąc w tym rowerze na napędzie dwurzędowym. I teraz przypomnę sobie i napiszę Wam tutaj, jakiś z wyścigów jechałam w błocie. Chyba był to, tak, dokładnie, Vanoga. Jazda w deszczu, jazda w piasku, piasek dostał się wszędzie i od razu ten napęd, no nie powiem, że działa jakoś bardzo źle, ale jednak czułam różnicę w działaniu napędu z jednym blatem, a w działaniu napędu z dwoma blatami. Z przodu ta przerzutka gdzieś tam tarła dużo bardziej. Tak nie miałabym jej, nie byłoby żadnego problemu. Myślę, spojrzę sobie jeszcze do ściągi, czy ja o wszystkich Wam tutaj moich argumentach powiedziałam. Ograniczenie szerokości opony przedniej, konieczność korygowania, no właśnie te przerzucanie przerzutki i zastanawianie się na jaki bieg. Przekoszenie łańcucha, co ciekawe, przekoszenie łańcucha jest w napędzie dwublatowym większe niż w jednoblatowym, no i częściej trzeba na to zwracać uwagę. Ja często jeździłam na totalnie przekoszonym łańcuchu, natomiast no, czułam już ten dyskomfort i czułam te negatywne odczucia, te tarcie gdzieś tam. No nie jest to fajne, nie jest to przyjemne. No wolę jednak tą jedynkę z przodu. Co tutaj jeszcze? Ok, no jest jeszcze coś takiego jak zużycie napędu. Jeżeli mamy 1.12, jeden z przodu, no myślę, że też jest tak, że no ten napęd może się trochę szybciej zużywać. Ale czy ja wiem? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie, bo to jest chyba temat, który mam dość nieprzemyślany. No co? Chyba wszystko. Lżejsza masa również, trochę mniej elementów. W przypadku gravela no nie pozbywamy się tej manetki z przodu, ale no na pewno pozbywamy się linek, na pewno pozbywamy się przerzutki. Może kaseta znowu jest trochę cięższa, ale umówmy się, że jednak minimalnie z tej wagi sobie też schodzimy.
No i co? I to chyba w zasadzie byłoby tyle. Na koniec opowieść krótka o moim napędzie i o tak zwanym malecie. Malet polega na tym, że mam z przodu normalnie zamocowane, zainstalowane. Ja mam napęd elektroniczny, SRAM XS, więc to też tym bardziej ułatwia sprawę. Z przodu manetki szosowo-gravelowe, nazwijmy to, a z tyłu właśnie zamontowana kaseta, duża kaseta 10-50 w moim przypadku. Można byłoby dać jeszcze 52, czyli zakres byłby 520%. I to jest właśnie kaseta SRAM Eagle złota, a skromna, która daje mi totalnie duże możliwości i duże pole do popisu, przede wszystkim gdy jadę bikepackingowo, gdy mam załadowany rower, gdy ciężko podjeżdża mi się pod górki. Mój sprzęt jest przede wszystkim przygotowany na to, żeby jeździć po górach, w trudnym terenie, w terenie wymagającym, kamienie, korzenie, z torbami, z obciążonym rowerem i wtedy ten napęd jak najbardziej mi się sprawdza. Startuję też tak w różnych wyścigach, startuję też w różnych ultramaratonach i wtedy ja jak gdyby nie narzekam, tak? Nie brakuje mi żadnych przełożeń, bo ten zakres jest całkiem spory. Nie brakuje mi tam tych pośrednich przełożeń, ponieważ to stopniowanie można się tutaj przyjrzeć. Jest całkiem spore, ale nie przeszkadza mi zupełnie. Ten napęd jest dopasowany do mnie, do mojego sposobu jazdy i Wy musicie też przemyśleć, jak jeździcie, czego potrzebujecie w tym napędzie i wtedy taki sobie złożyć albo taki sobie kupić rower z danym napędem. Jeszcze pytanie o przód. Z przodu moja koronka normalnie była tutaj 40, to jest korba Forza z 40 zębową koronką tutaj była, natomiast ja sobie tą koronkę jednak zmieniłam po bikepackingach w Turynie, zmieniłam sobie na 38 i to znowu podkreślam, jest moje ustawienie dopasowane do mojej kondycji, do mojego braku kondycji bym nawet powiedziała i tak to nie działa. Oczywiście nie wspomniałam o przerzutce. To jest również przerzutka, która pozwala obsługiwać kasetę właśnie takiej wielkości, przerzutka MTB, elektroniczna, SRAM-owska. Bardzo fajne rozwiązanie i ten napęd właśnie, to zestawienie klamkomanetek z górskim napędem nazywa się właśnie malet. Bardzo dużo można o nim poczytać, można znaleźć informacje w internecie, także nie musicie tylko brać ode mnie. No i co, tak to u mnie wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś sugestie, tylko nie piszcie mi, żebym wróciła do dwóch blatów, bo na pewno tego nie zrobię. Ja od czasów MTB pamiętam, bardzo szybko przesiadłam się już w MTB na jeden blat i już w MTB byłam od razu oddana temu. Ja po prostu cenię sobie tą czystość, ten wygląd minimalistyczny, cenię sobie to działanie, tą prostotę działania. Nie ma się co zepsuć, dużo mniej rzeczy do zepsucia, także mam nadzieję, że przekonuje Was to również. Nie wiem, może Wy przekonajcie mnie do dwublatowego napędu, może za mało tutaj jest argumentów, na pewno jest za mało argumentów za dwublatowym napędem, ale ja uważam, że tutaj nie ma po prostu, nie ma żadnych zalet. Ja uważam, że nie ma. Jeden ponad wszystko. Jeden ponad wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Ja już nie przedłużam, ponieważ ten odcinek już chyba strasznie gadany jest. Ja się rozwlekam niepotrzebnie, a tu chodzi o prostotę, nie? Także dzięki Wam za uwagę, dzięki za poświęcony czas. Widzimy się, myślę, w kolejnym odcinku, pewnie już trochę bardziej jeżdżonym, nie gadamy. Trzymajcie się, pa!